Cześć, z tej strony Ola i witam w kolejnym filmie. Jak mogliście zauważyć, wybrałam się na targi książki w Poznaniu w zeszły weekend. Było bardzo fajnie i to były moje pierwsze targi książki, na jakich byłam, chociaż przyznam się, że nie spodziewałam się chyba aż takiego tłumu. Nie wiem, czy to jest normalne zjawisko na targach książki, czy one zazwyczaj są takie tłoczne, jak były akurat te w tym roku. Ja byłam akurat tylko w sobotę i trochę w niedzielę. Myślę, że to tyle, ile było dla mnie najlepiej. To znaczy, jeżeli byłabym dłużej, to na pewno byłabym dużo bardziej zmęczona, a tak to czuję się taka nasycona i fajnie, że jest taka możliwość spotkać się z wydawcami, z wydawnictwami, z autorami. Kupiłam też parę rzeczy, więc pomyślałam, że zrobię film o nowych książkach na mojej półce. To jest taki zbiór książek nie tylko z targów, ale z ostatnich kilku miesięcy, bo w tym roku, w 2026, staram się kupować książki bardziej świadomie i kupować te tytuły, które na pewno będę chciała przeczytać i na których szczególnie mi zależy, a pozostałych tytułów, które chcę poznać, przeczytać, będę szukać raczej w bibliotekach i z drugiej ręki. No ale czasem pozwalam sobie na zakup książki. Trochę się ich uzbierało, ale to dobrze, bo w sumie trzeba zapełnić ten regał, który tu stoi za mną, jeszcze trochę pusty po przeprowadzce. No ale nie przedłużając, zaczynajmy. Pierwsza książka, na której bardzo mi zależało, żeby ją mieć u siebie, nie znalazłam jej niestety na targach. Liczyłam na to, że tam będzie, chyba że ją przeoczyłam i gdzieś tam była. Jest to książka Czytać, dużo czytać, autorstwa profesora Ryszarda Koziołka z wydawnictwa Czarnego z 2023 roku. Jest to zbiór esejów, rozważań, felietonów dotyczących czytelnictwa i literatury. Ja w ostatnim czasie, w ostatnich tygodniach jestem pod ogromnym wpływem nauk profesora Koziołka i bardzo się z tego cieszę. Oglądam wszystkie wywiady i wykłady, które są dostępne gdzieś na YouTubie i bardzo mi zależało, żeby właśnie zacząć też czytać twórczość pana profesora. W większości są to właśnie takie książki teoretyczne o literaturze, o czytelnictwie i o różnych zjawiskach w literaturze polskiej i nie tylko. Ja w ogóle chciałabym skupić się też trochę bardziej na historii i teorii literatury, co zresztą po to założyłam ten kanał. To był jego główny cel, żeby się motywować do takich rzeczy. Myślę, że to na początek jest całkiem przyjemna pozycja, bo ten język też jest taki bardzo przystępny, a mam w tym stosiku jeszcze jedną książkę, taką bardziej teoretyczną, ale o niej za chwilę. Teraz trochę w drugą stronę. To książka, którą na pewno większość z Was bardzo dobrze kojarzy, czyli Gołoborze Macieja Siembiedy. Ja mam z wydawnictwa Znak 2025 wydanie. Tak, w zeszłym roku ta książka była szalenie popularna, nadal jest popularna i nie wiem dlaczego, ja myślałam, że to jest jakiś zimnokrwisty kryminał, a okazuje się, że chyba nie. To znaczy, nie wiem, ja też unikałam wszystkich filmów o tej książce i różnych spoilerów, żeby właśnie przeczytać ją tak z otwartą głową. To jest z tego, co mi się wydaje, raczej taka intryga, historia dwóch zwaśnionych rodzin, które mają jakieś utajone krzywdy, utajony żal względem siebie i kieruje ich to, popycha ich to w stronę zła, więc może ten element kryminalny też tutaj jest dosyć mocny. Mnie to, co najbardziej w tej książce, szczerze mówiąc, zainteresowało, to region, bo tutaj dużym motywem i dużą częścią promocji tej książki jest to, że ona się dzieje w górach i lasach świętokrzyskich i osadzona jest w tej kulturze świętokrzyskiej, w tym klimacie, więc to są mi tereny bardzo bliskie, więc ciekawa też jestem, jak w książce one będą ukazane i jak się w tym odnajdę. Następnie do tej książki, którą teraz Wam pokażę, mam ogromne nadzieję, że będzie świetna. Nie wiem, jakieś mam takie wobec niej przeczucia, chociaż tutaj widzę, że tego tekstu w niej nie ma za dużo i ona jest dosyć krótka. Mianowicie jest to książka Opowiedz im o bitwach, o królach i słoniach autorstwa Matiasa Enarda z wydawnictwa Artrage z 2025 roku, więc też dosyć świeża sprawa. Jeśli chodzi o fabułę tej książki, przenosimy się tutaj do XVI wieku, dokładnie do 1506 roku w Konstantynopolu, gdzie na dwór jakiegoś sułtana trafia Michał Anioł i dostaje on zlecenie zaprojektowania mostu. Poprzednikiem, który takie zlecenie otrzymał, był Leonardo da Vinci, ale jego projekt został odrzucony, więc teraz Michał Anioł stara się
przeskoczyć samego siebie i stworzyć taki opus magnum i pokonać też przy okazji Da Vinciego. Cała ta podróż to oczywiście fikcja literacka, bo mimo że Michał Anioł otrzymał taką propozycję, żeby ten most wybudować gdzieś w Imperium Osmańskim, no to on ostatecznie nie pojechał tam nigdy. A tutaj mamy już tą historię, gdzie on jest tam na miejscu i poznaje tą kulturę i próbuje się wkupić trochę w te łaski sułtana. Dla mnie taki klimat właśnie kultury Imperium Osmańskiego i Bliskiego Wschodu jest bardzo ciekawy. Ja lubię taką estetykę. I ciekawa jestem tej historii, ale przede wszystkim, czy gdzieś ta estetyka będzie się w tych dziennikach przebijać. Sam ten tytuł mi się skojarzył trochę z Księgą Tysiąca i Jednej Nocy, więc może to będzie też w taką stronę bardziej baśniową, ale to już są moje zupełnie jakieś wyobrażenia, więc nie sugerujcie się tym. I skoro już jesteśmy przy wschodzie, mam jeszcze jedną książkę nawiązującą do tego rejonu, z której jestem bardzo dumna i wypatrzyłam ją trochę tak w ostatniej chwili. Mianowicie jest to książka Jacka Weatherforda, Dżingis Khan, architekt nowoczesnego świata, z wydawnictwa Znak, też z tego roku, 2026, więc też świeżynka. Dla tych, którzy nie wiedzą, Dżingis Khan to najsłynniejszy przywódca mongolski z XIII wieku. On zjednoczył plemiona mongolskie i podbił znaczną część Azji i Europy, przy okazji kompromitując trochę Zachód i tą kulturę rycerską, wprowadzając różne nowoczesne techniki walk i systemy walk, które były w Europie zupełnie nieznane. Więc to jest biografia Dżingis Khana. Ja z racji mojego wykształcenia chcę takie książki co jakiś czas sobie czytać, żeby sobie przypominać niektóre rzeczy i porządkować cały czas tą wiedzę i nie tracić jej, mimo że już nie mam za bardzo z tym tematem wiele wspólnego, to lubię ten etap historii i ten rejon, więc chcę się o nim uczyć. Na targach dużo czasu spędziliśmy przy stoisku wydawnictwa Kontynenty i stamtąd przywiozłam dwie książki, obie autorstwa Katarzyny Nizinkiewicz, Dzikość, wędrówki po peryferiach świata oraz Ścieżki za Kaukazem, Gruzja, Armenia i Turcja, obie z zeszłego roku 2025. Jeśli chodzi o Katarzynę Nizinkiewicz, jest to fotografka, autorka bloga o tematyce górskiej i generalnie pisarka, autorka książek, reportaży takich podróżniczych, między innymi tych dwóch. Dzikość jest to opowieść o wędrowaniu po mniej turystycznych ścieżkach różnych regionów świata. Styl czy też forma prowadzenia tego reportażu jest dosyć taka konkretna, surowa. Tutaj nie ma zbyt dużego uzewnętrzniania się, tylko raczej jest konkret, są fakty i jednocześnie jest to też jakieś proste i przyjemne do czytania, co nie znaczy, że nie jest też przy okazji ładne, bo tutaj jak się tak otwiera na losowych stronach, to ja się wciągam momentalnie, więc bardzo to jest zgrabnie opisane. I podobnie jest też ze Ścieżkami za Kaukazem. To też jest oczywiście taka książka podróżnicza o wędrówkach w tamtym terenie. Podejrzewam, że pełna anegdotek i jakichś przygód po drodze, które się wydarzały. Również utrzymana w podobnym stylu, więc myślę, że obie te książki będą świetne, a przynajmniej taką mam nadzieję. Teraz mam książkę, o której wspomniałam na początku tego filmu, czyli Po co czytać klasyków autorstwa Italo Calvino. Tutaj mam wydanie z Piwu z 2020 roku. I tutaj też podobnie jak przy okazji profesora Koziołka, jest to zbiór esejów dotyczących literatury, z tym, że tutaj jest sporo tych rozdziałów, około 30 i one dotyczą konkretnych tytułów, konkretnych autorów. Wydaje mi się, że nie będę tego czytać tak od początku do końca bez przerwy, tylko raczej będę to podczytywać w zależności od tego, czy dany tytuł czytałam, czy nie. Myślę, że do tego służy trochę ta książka, żeby też sobie porządkować wrażenia i wiedzę po lekturze. Ale zobaczymy, bo jeśli się okaże, że ta forma mnie wciąga bardziej i ciekawi mnie, co tam jest jeszcze napisane, no to może przeczytam całość, a to wcale nie przeszkodzi mi w tym, żeby później wracać do tej książki, jeśli coś przeczytam z tej listy. Bo szczerze mówiąc, sporo tytułów, które tutaj są wymienione, nie czytałam i nie wiem, czy będę je czytać w najbliższym czasie. Też cieszę się, że tą książkę mam, bo od dawna na nią polowałam. I jest to też coś innego niż proza Italo Calvino, więc
sprawdzimy. Ale to nie znaczy, że proza Italo Calvino mnie nie interesuje, bo na tym samym stoisku piwu zakupiłam również Trudne miłości, dodruk z zeszłego roku. To jest cykl 13 opowiadań pisanych mniej więcej w latach 50., 60. ubiegłego wieku. W tym zbiorze motywem przewodnim jest słowo przygoda. Każdy rozdział jest zatytułowany, rozpoczyna się słowem przygoda kogoś tam, w zależności od bohatera rozdziału. No jest to taki zbiór dotyczący relacji, życia, taki dosyć obyczajowy, ale właśnie z uwzględnieniem tej przygody, co nie znaczy, że to będą jakieś szalone historie, raczej takie życiowe rozważania o codzienności. Wydaje mi się, że będą dosyć przyjazne, ale nie wiem, czego się spodziewać, więc też zobaczymy. Wiesław Myśliwski, 2 książki przed nami. Pierwsza z nich to Pałac z wydawnictwa Znak z 2022 roku. Jeśli chodzi o fabułę, tutaj poznajemy historię chłopaka, owczarza czy też pasterza, który w czasie II wojny światowej widzi, jak z pewnego dworku czy też pałacyku uciekają jego mieszkańcy. Ucieka jakaś arystokracja, która tam wówczas mieszkała, zostawiają swój dobytek i ewakuują się przed wojną. I on postanawia zajrzeć do środka. Ciekawość jego wygrywa i postanawia tam poszwendać się po tych pokojach. W trakcie przechadzania się po tym pałacyku on przechodzi pewną przemianę, nie taką dosłowną, ale tam coś się zaczyna dziać w tej historii pod wpływem tego wyobrażania sobie innego życia. Wydaje mi się to bardzo ciekawe i takie dosyć nietypowe, jeśli chodzi o Wiesława Myśliwskiego. Dostałam również Kamień na kamieniu, tutaj z wydawnictwa Znak z 2022 jest to wydanie. Natomiast po raz pierwszy ta książka została wydana w 1984. Jest to 3. powieść Wiesława Myśliwskiego. Tutaj poznajemy historię 2 braci, ale jest to tylko pretekst, czy też jakieś tło do takiej opowieści o wsi, o czasie, przemijaniu, o historii i zwyczajach. No jak to u Wiesława Myśliwskiego, myślę, że tutaj dużo w tej fabule się nie będzie działo, ale to nie o to w tym trochę chodzi. To właśnie jest ta snująca się gawęda o wszystkim po trochu, o mroku i o jasności życia i tutaj fabuła to jest tylko jakiś pretekst, a cała historia i cały sens jest właśnie ukryty gdzieś w tych szczelinkach, więc powiem więcej na pewno jak przeczytam, a będę chciała dosyć szybko się za to zabrać. No i teraz coś zupełnie innego, bo mamy literaturę faktu, społeczeństwo zmęczenia i inne eseje Byung-Chul Hana, czyli koreańsko-niemieckiego filozofa, humanisty, eseisty. I tutaj mam wydanie z krytyki politycznej z 2022, jeśli się nie mylę. Tak, 2022 rok. No i jak nazwa wskazuje, jest to pewnego rodzaju esej filozoficzny, pewnie z krytyką współczesności, z takimi rozważaniami o współczesności, o chorobach cywilizacyjnych i problemach, z którymi współcześnie musimy się mierzyć. Z tego typu książkami ja mam czasem problem, bo one potrafią być bardzo przygnębiające i dołujące, jeżeli się ich czyta za dużo. Dlatego ja nie czytam za dużo tego typu książek, one też wszystkie są mniej więcej podobne, ale jestem dosyć neutralnie na razie nastawiona. Dawno nie czytałam tego typu eseju, nie licząc Po piśmie Dukaja, to w ostatnim czasie w ogóle nie czytałam tego typu literatury, więc pewnie wkrótce po nią sięgnę i dam znać później. Jeszcze tylko 3 zostały. Na stoisku wydawnictwa poznańskiego kupiłam 2 książki, jedną świadomie, jedną trochę w ciemno, obie z serii skandynawskiej. Pierwsza z nich to Mokradła Marii Turczaninow, o której wspominałam w ostatnim filmie, bo ten tytuł akurat planuję przeczytać tej wiosny, tak sobie zaplanowałam. I tutaj to wydanie to jest 2024 rok. Nie będę się powtarzać, bo nie wiem, na czym ta historia polega. Wydaje mi się, że to jest taka opowieść o ludziach, którzy żyją blisko natury, są trochę od niej zależni, a przynajmniej o tym jest trochę ta książka, czyli o takich zależnościach życia blisko natury
o takim współistnieniu i cyklach przyrody i temu, jak to wszystko jest sobie nawzajem podporządkowane. Wydaje mi się, że to będzie dosyć spokojna i taka mało emocjonująca historia, ale przy okazji będzie tak osadzona w tej dzikiej skandynawskiej przyrodzie. Na to liczę, że to jest tego typu książka. I podobnie wyobrażam sobie książkę Na tej ziemi Theisa Orntofta. To jest też oczywiście wydawnictwo poznańskie, z tym, że wydanie tegoroczne. Tą książkę wzięłam tak zupełnie w ciemno, jakoś tak przyciągnęła mnie do siebie i przyciągnęła mnie pierwszym zdaniem tutaj z tyłu, na tej tylnej okładce. Wydaje mi się, że to też będzie raczej taka historia rodzinna, czy też saga rodzinna o życiu blisko natury i o takich opowieściach dnia codziennego, gdzie ta natura gra głównego bohatera w tych historiach. Tak sobie wyobrażam, o czym to jest, to nie wiem do końca, przekonam się jak przeczytam. I teraz coś, z czego jestem szczególnie dumna, czyli z takiej całkiem pokaźnej książki Listy Tolkiena w wydaniu rozszerzonym z wydawnictwa Zysk i Spółka z 2025 roku, więc też całkiem świeża sprawa. No tutaj oczywiście przy współpracy syna Christophera Tolkiena wybrał i opracował Humphrey Carpenter. Myślę, że Tolkiena szczególnie nie trzeba przedstawiać, no a listy to wiadomo, taka forma, że też za wiele się o nich teraz powiedzieć nie da, trzeba to przeczytać. Myślę, że dla fana Władcy Pierścieni i tego świata, który Tolkien skonstruował, wymyślił, jest to naprawdę wartościowa lektura, żeby trochę poznać go z innej strony. Może też sporo ciekawostek się z tego wyciągnie, zobaczymy. Mam nadzieję, że szybko się za nią zabiorę i nie będzie na mnie czekać tak długo jak na przykład biografia Lucy Montgomery, bo to jest dosyć podobny format, ale trzymajmy kciuki, że jednak uda mi się to zrobić szybciej. Na dzisiaj to by było już wszystko. To były wszystkie książki, które się pojawiły u mnie na półce w ostatnich miesiącach. Co prawda nie ma tutaj w ogóle fantastyki, co z jednej strony trochę mnie zaskakuje, że jej tu nie ma, a z drugiej mam wrażenie, że powoli przestaję kupować fantastykę przez to, że ona zazwyczaj nie kończy się na jednym tomie, tylko często jest to seria wielotomowa. No i nie chcę tak zostawać z pierwszymi tomami, jeśli coś mi nie podpasuje, to wolę najpierw sprawdzić to w bibliotece, niż tak kupować w ciemno, a kupować w ciemno cały cykl to już w ogóle bym nie chciała. Jeśli byliście na targach książki w Poznaniu, to dajcie znać, jak było, jak Wam się podobało i czy też coś przywieźliście z tych targów. Ja uważam, że były całkiem udane i chciałabym częściej jeździć na tego typu wydarzenia. Mam nadzieję, że w tym roku jeszcze mi się na parę uda dotrzeć. A tymczasem, jeśli chodzi o dzisiaj, to by było już wszystko. Także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!